Cześć, witam wszystkich z Czeskiej Republiki, z Pragi. Szybciutko zapowiem odcinek. W tym odcinku przejedziemy się do Mlada Bolesław. Tam jest fabryka, główna fabryka Skody. Kiedyś tam pracowałem, ja troszkę sobie powspominam tamte czasy, kiedy pracowałem, a Wam przedstawię bliżej, jak fabryka wygląda, ile tam ludzi pracuje, ile można zarobić. To będzie ciekawe. Ale zanim jeszcze dojadę do Mlada Bolesław, po drodze dam kilka takich wrzuteczek, żeby pomogło to Wam się wczuć w ten czeski klimat, kraj piwa, knedlíka i Skody. Škodou 100 na Oravu, spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu, řádí tam to strašidlo, vystupuje z bážin, žere hlavně Pražáky, jmenuje se Jožin. Jožin z bážin, počále se blíží, Jožin z bážin, k vesnici se blíží, Jožin z bážin. Zatrzymałem się w miejscowości Mochow, to jest pomiędzy Pragą a Mlada Bolesław, którą odwiedziłem. Chciałem mieć mniej więcej te miejscowości w połowie drogi. No i tak, takie wioseczki, tak w większości wyglądają w Czechach wioski. One już dawno, jak ja jeszcze pracowałem tutaj w latach 90., zachwycały, także są dobrze utrzymane. No i jak to, będąc w Czechach, musiałem skorzystać z marki czeskiej. Tam później przetestuję ją na shortach. Kto obserwuje, to wie, spalanie i takie rzeczy. Tak, w Czechach jestem, czeskie auto, no i musiałem sobie znaleźć czeskiego szofera. Panie szofer, jak się jedzie? Dobra. A jak w automatu się jedzie? No dobrze. Sanitka. Je to nezvyk. Kde je sanitka? Jo, tadyhle. No, to není naše. Není wasze? Ne. No, našlapni na to, co je? O! Ty vole, to máš zle teda. Brzdy. Je, ty vole. Parada, nie? A, Także robimy tak. Ty mi dajesz swojego Peugeota, no, a ty bierzesz Skodówkę. no. Stoi? Jo? No i dobra. Dobrý. Zrobione, załatwione. Ale ja wiem, że ty dbasz o auta, bo tego Fiata, co miałeś, to miałeś zadbanego fest. No. Fiat i Peugeota też. Ale ty masz garaż. No mám Pod garáž, ale strechą, prečo nie tam je držiš? bordel jenom. A je tam bordel, no. A je to daleko. A je to daleko. A tak se postavíš pod blokiem auto a máš. No jedině, to bys musel jít na kole nebo na koloběžce. Jo. No právě. Cestou na Bizovice přivítal mě předseda, řek mi u Slímovice, živého či mrtvého, Jožina kdo přivede, tomu já dám za ženu, dceru a půl JZD. Jožin z Bážin, močálem se blíží, Jožin z Bážin, k vesnici se blíží, Jožin z Bážin, už si zuby brousí, Jožin z Bážin, kouše sa je rdousí, na Jožina z Bážin, koho by ho napadlo, platí jen a pouze praškovací leta. No i znajdujemy się w Mlada Bolesław przy jednej z bram, która prowadzi do zakładu. Ten budynek powstał już, jak mnie nie było, bo ja w 2000 roku skończyłem karierę tutaj w Skodzie. Mi raczej się przypominają takie klimaty jeszcze, przypominające Czechosłowację. Troszkę takie komunistyczne klimaty. I ja taką Mlada Bolesław zapamiętałem. I ten odcinek będzie tak troszkę przeplatany z tym, co jest teraz. Trochę przybliżę Skodę, jak wygląda. Tym ludziom, którzy jeszcze nie widzieli, nie mają wyobrażenia o Skodzie. A wspomnieniami, jakie ja pamiętam z tamtych czasów, także będzie taka przeplatanka. A 11 brama, tędy wielokrotnie przechodziłem do pracy. Tu troszkę dobudowali, tu była lakiernia. Jak mówię, trochę się zmieniło. No trochę, tu minęło 24 lata, to się dużo pozmieniało, ale jeszcze nawiązując do tego, jak mówiłem, bo Skodówka weszła w współpracę z Volkswagenem i wygląda tak jak wygląda teraz. A myśmy mieli FSO i zaczęli coś kombinować i FSO skończyło tak jak teraz, tam są jakieś, nie wiem, ruiny. Ja zresztą będę w Warszawie, to podjadę z ciekawości, zobaczę, jak to teraz wygląda.
No a Czesi postawili na współpracę z Volkswagenem, no i mają, oni są dumni z tej marki. Zresztą jak tu się jeździ po Czechach, to oni też lubią jeździć marką Skoda, wszędzie Skody, większość auto Skody. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie, to ja w 1995 roku, jak się przyjmowałem, zarabiałem średnio $450. Tam było $50 na plus, 50 na minus, w zależności ile godzin się wypracowało. A współcześnie ile się zarabia, to proszę posłuchać lektora. W głównej fabryce Szkoda Auto w Mlada Bolesław zarobki zależą od formy zatrudnienia, doświadczenia i stanowiska. Zacznijmy od podstaw. Osoby zatrudnione przez agencje, takie jak Trenkwalder, na stanowiskach produkcyjnych mogą liczyć na wynagrodzenie w przedziale od 21 000 do 32 000 koron czeskich netto miesięcznie. W przeliczeniu na złotówki jest to około 4 000 do 6100 zł netto. Te wynagrodzenia obejmują pensję podstawową oraz ewentualne bonusy, takie jak premie za wyniki produkcyjne, świąteczne dodatki czy inne benefity. Pracownicy zaznaczają, że pierwsze 3 miesiące pracy są najtrudniejsze, ale po tym okresie zarobki stają się bardziej stabilne. Po przejściu z pracy przez agencję na bezpośrednie zatrudnienie w Szkoda Auto wynagrodzenie staje się bardziej stabilne. Pracownicy mogą zarabiać około 42 000 koron czeskich brutto miesięcznie, czyli około 8 000 zł brutto. Po 7 miesiącach kwota ta może wzrosnąć do 44 000 koron czeskich brutto. Osoby zajmujące stanowiska kierownicze, takie jak menedżerowie projektów, mogą zarabiać od 655 000 do 1 000 000 koron czeskich brutto rocznie, czyli około 115 000 do 175 000 zł brutto rocznie. W przypadku stanowisk kierowniczych istnieje możliwość otrzymania dodatkowych korzyści, takich jak premie za wyniki zespołu, pakiety akcji lub korzystne opcje ubezpieczeniowe. Firma oferuje także różnorodne benefity, takie jak obiady w stołówce zakładowej, które pomagają zmniejszyć koszty życia, zwłaszcza w Mlada Bolesław, jednym z droższych miast w Czechach. Pracownicy mają również dostęp do dodatków na dojazdy oraz ubezpieczenia zdrowotnego. A teraz miejsce, w którym bardzo często bywałem, to brama 7. Często wchodziłem właśnie na zakład przez tą bramę i często się wychodziło, bo tutaj było można zjeść, były różne budki z jedzeniem, no wiadomo, z piwem, w Czechach trzeba było piwo pić i to się zmieniło zupełnie nie do poznania. Tutaj przeważnie to się tyczy do osób, a wiem, że będą oglądać, którzy ze mną tutaj pracowali i to jest teraz brama 7. Tu gdzie jest ten napis 7, tu z boku stała budka z piwem, a tu gdzie są parkingi, tutaj w oddali mamy budynki fabryki, a tu gdzie są te parkingi już zaczynały się różnego rodzaju budki tam, czy z jedzeniem, czy z piwem, z papierosami i ciągły się tam aż do końca. Po lewej stronie był taki typowy dworzec autobusowy, jak za komuny były stanowiska, a w oddali było można iść do restauracji takiej przydworcowej i zjeść. A teraz tutaj już zrobili taki jakiś kompleks handlowy, widzę, dosyć nowoczesny. Tego miejsca, jak mówiłem, w ogóle nie poznaję. A jako ciekawostkę, kto to będzie oglądał, że na końcu tej bramy, bo wczoraj rozmawiałem z pewną osobą, jest jeden taki bar, który tu pamięta jeszcze, jak produkowali chyba Skodę 105 albo 100 i on jest obwarowany takimi przepisami, że Skoda chciała to wykupić, wyburzyć, swoje budynki powstawiać, a tam jest niestety jakiś kruczek prawny i nie mogą wyburzyć. I właśnie do tego dojdziemy miejsca zaraz. Bufet drzewak. Taki zrobiony z jakiejś płyty i on stoi tutaj bardzo dawno i nic nie wskazuje na to, że ktoś go stąd ruszy, bo patrzcie, tutaj wszystko wybudowane, miasto wykupiło tereny, a tu sobie stoi drzewak w całej okazałości. Projížděl jsem jedinou cestu
cestou na Bizovice přivítal mě předseda, řekl mi u Slímovice, živého či mrtvého, Jožina kdo přivede, tomu já dám za ženu, dceru a půl JZD. Jožin smažin, očálem se blíží. Tak wygląda z zewnątrz muzeum. Tu jest właśnie Laurent i Clemens, którzy otworzyli tą, w sumie wymyślili markę. Najpierw produkowali rowery. Na Jožina zmážin, komu to napadlo, platí jen a pouze praškovací letadlo. Říkám, dej mi předsedo, letadlo a prášek, Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček, předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl, na Jožina z letadla, prášek pěkně klesl. Jožin zvážin, loše celý bílý, Jožin zvážin, zmočal verbílý, Jožin zvážin, dostal se na kámen, Jožin zvážin, tady je s ním amen, Jožina jsem dohnal, už otržím joho, dobré kaštelo. No i znakiem tego, jak ten czas szybko płynie, jak wszystko się zmienia, no to jest właśnie Starbucks Coffee. Tutaj, gdzie kiedyś były takie typowo komunistyczne budki, sobie chwilę usiadłem i tak wspomniałem, jak te w sumie 2000 roku, z tego miejsca wyjechałem, z tego miejsca. Tutaj był dworzec autobusowy, a teraz już tutaj zburzyli ten dworzec autobusowy, tory są pod ziemią. No i właśnie minęło 24 lata, 5 lat w Szkodzie pracy i tak jak sobie przypomnę, to 2 lata wystarczyło, 5 lat to już tak się zasiedziałem, za długo było, bo de facto te 3 lata to już była taka wegetacja, się nic nie rozwijałem, tylko już myślałem, żeby stąd wyjechać, znaczy żeby wrócić do domu. I tyle, bo jeżeli chodzi o pracę, praca była ok, ale mi tak do końca nie odpowiadało mieszkać na pokoju z innymi ludźmi. Jakiś krótki okres czasu można było, ale przez dłuższy okres czasu to nie dla mnie i to mnie dobijało. No jak mówię, 2 lata, 2,5 roku trzeba było tam, mogłem być, bo wtedy był taki przepis, że jak się przepracowało 2 lata, to należało się mienie przesiedleńcze. I nieważne skąd ja bym to mienie brał, a przeważnie wtedy to się ściągało auta z Niemiec, bo była duża przebitka, a jeszcze bez cła, no to niektórzy wykorzystywali to mienie i to właśnie mienie, nawet z Czech, mogłem sobie kupić auto z Niemiec bez cła, co też zrobiłem. Niektórzy sprzedawali te mienie dla ludzi, którzy tam mniejsza z tym, sprzedawali, niektórzy wykorzystywali jak ja, ale warunkiem było, że jeżeli sprowadzę sobie takie auto z Niemiec bez cła, to 2 lata tego nie mogę odsprzedać. I to właśnie się należało po 2 latach. I jak mówię, te 2 lata trzeba było mi odrobić, może jeszcze pół roku takiego, żeby oddechu złapać, zastanowić się, co robić dalej i pojechać i robić to, co później zrobiłem, a 3 lata de facto były stracone i dużo dalej. O te 3 lata by był teraz dalej niż jestem. No ale cóż, tak było, człowiek się przyzwyczaja i wręcz była panika, jak mówili, że będą zwalniać. A słuchaj, w Szkodzie to najpierw przyjechali do roboty oni Wietnamcy czy z Kuby? Z Kuby. Potem byli Wietnamcy. Tak, byli Wietnamcy. Wietnamcy pracowali. Byli, kto jeszcze pracował? Slováci tady byli. Polacy. A teraz? No Ukrajinci. Ukrajinci? Ale to berou přes ty, jak tomu říkají? Agencje. Agencje. To jsou vychcaný, hele. Rozumiem. No, bo nie dużo... berą udrżki, że ale pamiętaj, te Lechbud, co ja pracowałem, to ja też robiłem, to była agencja. Takie ja. Tak, tylko że nam wtedy my byli kontrakty, myśmy mieli płacone w dolarach. Pamiętasz? Ja, no. I diety żeśmy, za każdy dzień była płacona dieta. Ja. No. Popołudniowa zmiana kończy robotę, ruch duży koło Skłodówki. No, przypominają mi się czasy, jak ja wracałem po południowej zmianie do domu, ale to była najlepsza zmiana dla nas, bo było dużo czasu się wyspać, można było sobie pogadać. Piwosze, tutaj sobie piwko piją.
No i jak widać, część ludzi jeszcze tam niedobitkowie zostali na piwie, a reszta bardzo szybciutko się rozjechała po domach, bo jutro też jest następny dzień, a praca na taśmie jest bardzo ciężka, monotonna, bardzo męczy. Może nie jest ciężka fizycznie, że coś trzeba się nadźwigać, ale ten czas na taśmie się strasznie dłuży. Ja po prostu wiem, co to znaczy i się nie dziwię tym ludziom, że tak szybko pouciekali. A druga sprawa jest taka, że jak rozmawiałem tutaj z kolegami, to oni mi mówili, że po prostu po COVID-zie się dużo zmieniło. Po prostu ludzie zakupują to, co mają zakupić, idą do domu, a kiedyś było inaczej. Jednak zostawali jeszcze dłużej na zewnątrz, rozmawiali, dopiero później się rozchodzili. Czasy się zmieniają. Ja też już powoli się zawijam na hotel, bo jutro rano trzeba wstać i widzimy się w następnym ujęciu. A tutaj mieszkałem na tym skrzyżowaniu, pamiętam, o, tu jest po schodkach i takie pomarańczowe. Tutaj mieszkałem i pamiętam, to skrzyżowanie było i auta mi nie dawały po nocce spać. A jeszcze ostatnie miejsce sobie pozwoliłem odwiedzić. Tutaj nie w tym, albo w tym, teraz się pozmieniało. Mieliśmy hotel tak zwany. Albo w tym, którymś z tym domu mieszkaliśmy. No, teraz to wygląda fajnie. Kiedyś to była kostka, dziury, obdarte tynki. Wietnamcy mieli swoje tutaj centrum handlowe, taką hurtownię i ogólnie dzielnica nieciekawa, a teraz to widzę jest porobione elegancko. No, zmieniło się, tu się zmieniło. W ogóle Mlada Bolesław się zmieniła. Tutaj, tu jest przemysł, tu są pieniądze, tu masz główne centrum Skody, tu jest Akuma, co produkują akumulatory i jeszcze dużo biznesów wokół, także się nie dziwię, że tutaj ludzie wykupują stare ruiny i remontują. Jak mówiłem, nocleg na Kosmonosach, taka wioska koło Mlada Bolesław. Dorobieni obywatele tutaj lubią w tych regionach sobie budować domki, kupować stare posesje i remontować na nowe albo jakieś robić z tego hotele. Z takich ciekawostek mieszkał tutaj olimpijski mistrz czeski w rzucie oszczepem bodajże, pan Żelezny, ale już w tej chwili nie mieszka. I jakiś, z tego co się wczoraj dowiedziałem, jakiś fes bandzior, cygan, ale gdzieś go policja już zamknęła. O, w tym hotelu sobie byłem i stąd będę się żegnał z Mlada Bolesław. Pojadę do Pragi. No jak mówiłem, tutaj była taka jakaś stara posesja, wykupili, wyremontowali, tu jeszcze są stare, a tu już są wyremontowane. Bardzo, powiem, czysty, wygodny hotelik. Także Mlada Bolesław żegnamy przy znaku Skoda. To jest Service Training Center i polskim akcencie, proszę Państwa, bo trzeba kupić kawę jadąc do Pragi, Orlen. A zaraz z ciekawości sprawdzimy, ile benzyna kosztuje w Czechach. To dzisiaj mamy 19 październik 2024 i benzyna diesel 35 koron 90, później jest 95, 36 koron 90. I jak mówiłem, idę na Orlen, kupię kawę, bo na Orlenie jest najlepsza kawa i zobaczę, czy ta czeska kawa tak samo smakuje jak w Polsce. Następne ujęcia już będą z Pragi. Nie wiem, czy to się zmieści w tym filmie, czy będzie osobny film zrobiony o Pradze. To w zależności, ile mi się uda nakręcić materiału, bo już dzisiaj wylatuję. I jeżeli nie będzie korków na ulicach, to będę miał czas zwiedzić tej Pragi więcej, a jeżeli będą korki, to niestety nie. Także na razie. Nadjechała policja i zawinęli mi materiały, także materiałów nie będzie. Musiałem się jeszcze tłumaczyć na komisariacie. 2 godziny zeszło, bo normalnie by
nie było, tak mi tłumaczyli, ale że teraz jest wojna, dużo szpiegów, także oni muszą swoją procedurę zrobić, kto ja jestem, co, bla, bla, bla. I nie będzie zwiedzania Pragi, może będzie kiedy indziej, a póki co chcę zdążyć na samolot. Także zobaczymy, czy zdążę, czy nie, bo czas jest napięty. Dotarłem na lotnisko w Pradze, nie było za dużych korków. Wszystko prawie poszło z planem. No szkoda mi tych ujęć z drona, że musiałem wykasować, bo były naprawdę fajne, ale co tam, życie się nie kończy na ujęciach z drona z Pragi. Rzut oka na praskie lotnisko. Tak wygląda terminal, gdzie się odlatuje. Dobre kaštel